Cześć, mam na imię Piotrek i zapraszam Was do obejrzenia nowego filmu na Kolba TV. Dzisiaj porozmawiamy na temat pasów strzeleckich marki Core Essential. Poza pracą w życiu najbardziej absorbują mnie dwie rzeczy. Moja córka i strzelanie sportowe. Oczywiście jest to taka forma rekreacyjna, nie jestem żadnym zawodowcem. Jaram się tym od kilku lat i na podstawie moich doświadczeń chciałbym Wam poświęcić kilka słów na temat naszych nowych pasów marki Core Essential. Każdy strzelec, który rozpoczyna swoją zabawę ze sportem strzeleckim, staje przed wyborem zakupu swojego pasa. Oczywiście na rynku jest wiele różnych modeli, wielu producentów krajowych i zagranicznych. Większość z nas wybiera pasy super taktyczne. Czym one się różnią? No przede wszystkim mają militarny styl, klamrę typu, tak jak moja, czyli taka klamra Cobra, niezrywalna, super wyglądająca, super taktyczna. Czy to jest fajne? Oczywiście, że to jest fajne. Na tym polega zabawa, żeby cieszyła. Natomiast z czasem dochodzimy do takiego wniosku, że nie zawsze chcemy, żeby to, co nosimy, było tak bardzo ostentacyjne. Tutaj z pomocą przychodzi taka w sumie dla nas nowinka rynkowa. Są to pasy Essential Core amerykańskiego producenta, który używa pojęcia pas EDC. W Polsce kultura noszenia broni na co dzień EDC no raczej nie istnieje. Pas nosimy najczęściej w drodze na strzelnicę, na zawody. Na co dzień korzystam z różnych pasów, różnych producentów, w zależności od pogody, koloru spodni, humoru. Wiecie jak to jest. Każdy musi się czuć dobrze wylansowany. Zauważcie jedno, że w przypadku pasów taktycznych, tak jak one są określane, najczęściej dominuje w nich taka zazwyczaj mocarna klamra, rzep, czyli rzep, który pozwala regulować, lub zupełnie coś innego, to jest pas stricte sportowy, tak zwany pas competition, który składa się z dwóch pasów, wewnętrznego, zewnętrznego i oczywiście ten pas, który jest wyjątkowo sztywny, kompletnie nie nadaje się do noszenia codziennego, do noszenia poza strzelnicą, nic z tym nie zrobimy. O ile paski tego typu jeszcze spokojnie się nadają, o tyle, no tak jak powiedziałem, przyciągają uwagę, są widoczne, a poza tym nie zawsze każdemu pasują do jego stroju. I tutaj z pomocą przychodzą paski Core. Tu mamy nieco dyskretniejszą klamrę. Tych klamr mamy aż 8 wersji. To, co wyróżnia te pasy, to przede wszystkim taka uniwersalność, ponieważ łączą sztywność, solidność, taką wytrzymałość pasa stricte sportowego, czyli tak jak powiedziałem, są nie do zgniecenia, i tak zwaną dyskrecję. Możemy je na co dzień nosić w sposób bardzo wygodny, może poza modelem Garrison, który jest takim modelem już typowo dla funkcjonariuszy. Natomiast wszystkie pasy o szerokości 38 mm są to pasy, które mogą być noszone do jeansów, do garnituru i tak jak powiedziałem, łączą jednocześnie cechy pasa strzeleckiego. Fajna sprawa, 8 wersji klamer w różnej kolorystyce, w różnym wykończeniu. No powiem tak, ja dzisiaj sobie wybrałem jeden z tych modeli, przygotuję go w taki sposób, żeby pasował na mój taktyczny kałdun i najprawdopodobniej prędzej czy później udam się z nim na strzelnicę, żeby sprawdzić jak się spisuje i myślę, że tak samo pojadę w nim na zawodach, żeby pokazać, że nie tylko pasy takie typowo profesjonalne mogą być używane, że tego typu pas tak samo sprawdzi się w strzelectwie sportowym. Kilka słów na temat budowy tych pasów, która jest prosta jak konstrukcja cepa, zarazem mega skuteczna i robi to, co ma robić. Pas składa się z trzech warstw. Warstwy nylonowej, warstwy zewnętrznej, polimerowej wstawki PowerCore oraz warstwy wewnętrznej w postaci miękkiej wyściółki. Tutaj zauważcie, że naniesiono na niej oznaczenia rozmiarów, niestety tylko i wyłącznie w calach, natomiast jest to łatwe do przeliczenia. Kolejnym elementem konstrukcji jest klamra, która mocowana jest za pomocą takiej bramki z powiększonymi zębami. I jeśli ktoś sobie życzy, pas możemy dodatkowo dokręcić za pomocą dwóch śrub. Płynna 40-stopniowa regulacja jest bardzo prosta, stosowana już od wielu lat w paskach garniturowych i przypomina konstrukcję opaski zaciskowej. Każdy z tych pasów ma uniwersalny rozmiar, który wymaga po prostu przycięcia, dopasowania do własnych potrzeb. I jak to robimy? Przede wszystkim określamy rozmiar noszonych spodni, w moim przypadku to 32. Do własnego rozmiaru dodajemy 4 cale, czyli 10 cm, wynik 36. W tym miejscu powinniśmy uciąć pas. Pas mamy przycięty, teraz wystarczy usunąć resztkę pasa
zastąpić go pasem, który już mamy przycięty, zablokować bramkę i możemy dodatkowo dokręcić go śrubami. Tak jak powiedziałem, ta zapadka ma głębokie ząbki, które naprawdę nie da rady. No dobra, musiałbym się mocno postarać, ale chyba nie o to chodzi. Jak widać, klamra wytrzymuje naprawdę duże naprężenie. Według producenta można przenosić obciążenie do 3,6 kg. Jak go zapiąć? Bardzo prosto. Wsuwamy pas w klamrę i słyszymy charakterystyczną pracę ząbków regulacji. Blokada zapadkowa pozwala na płynną zmianę rozmiaru i tak naprawdę wysunięcie pasa. Ok, no to zmieniamy outfit na mniej taktyczny. Ok, czas na podsumowanie. W mojej subiektywnej ocenie strzelca amatora te pasy wypełniają pewną lukę rynkową pomiędzy pasami stricte taktycznymi, a takimi codziennymi pasami do jeansów, do garnituru itd. Łączą sztywność i jednocześnie komfort. Dlatego mogą być znoszone, tak jak powiedziałem, na strzelnicy, na co dzień. Tym bardziej, jeśli komuś nie zależy na strasznym, przyciągającym uwagę taktycznym stylu, te paski naprawdę robią robotę. Mają duży zakres regulacji, łatwo je regulować, duża ilość wzorów klamer. Kolorystyka oczywiście typowo męska. Kojot, czarny, stalowy, jeszcze jakiś? Chyba nie. Czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Ja jestem na tak, a Wy odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czego oczekujecie i jak strzelacie. Czy jest to strzelanie typowo sportowe, cywilno-obronne, czy po prostu rekreacyjne. Tak jak to wszyscy robimy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam do subskrybowania kanału, oczywiście przywalenia dzwona i do zobaczenia w kolejnym odcinku.